Krzysiek napisał: wszystko działa, wszystko ładnie, ale proponuję poprawić wygląd ekwipunku podczas sprawdzania szaf i innych. Proponuję zmniejszyć, bo zajmuje cały ekran oraz można by dać kieszeń po prawej stronie, a resztę dać po lewej, by było szybciej niż przeciągać przez połowę ekranu. Na tą chwilę mam pewne rozwiązanie. Ja to w tej chwili robię w taki sposób. Tutaj widz Love Trip Videos sugeruje, że szybki cyngiel, ten początkowy perk, został po ostatnim update'cie uszkodzony, co powoduje tym, że zamiast 2 punktów akcji pistolet 10 mm oraz SMG 10 mm zabiera 3 punkty. Tak samo 10 mm SMG wystrzelona seria zamiast zabierać 4 punkty akcji zabiera 5 punktów akcji. Generalnie to wygląda tak, że informacja się o tym nie zmienia, natomiast ten perk działa, ponieważ po każdym strzale wraca nam 1 punkt. I teraz sprawdzimy sobie, jak to wygląda. Uruchomię nową grę i najpierw przetestujemy bez tego perka, a później z nim. Zaczynam sobie normalnie grę z Agility i bierzemy sobie SMG. I teraz tak, mimo że wyświetla się 3 punkty akcji, to bez tego perku faktycznie zabierze nam 3, więc zobaczymy, ile razy nam się uda wystrzelić. 3 razy, czyli jak widzicie, przy 10 punktach akcji 3 razy udało się wystrzelić. I teraz zmienimy sobie na ten perk. Agility, wybieramy ten perk. Wybieramy ponownie. Przeładowanie. Mamy 10 punktów akcji i zobaczymy, ile razy nam się uda. Myślę, że widać różnicę. Craft Den sugeruje, że przy każdych otrzymanych obrażeniach, oprócz informacji o tym, powinniśmy też widzieć, ile nam zostało odjętych punktów życia. Dlatego zrobiłem to, naprawiłem, dodałem ten kod, wyświetla się informacja You took damage i tutaj informacja przekalkulowane, ile otrzymaliśmy po odjęciu wartości, które mają zbroję. Sprawdźmy sobie, jak to wygląda. Najpierw założymy zbroję. I teraz bez. Ok, jak widać działa. Dodatkowo dodam jeszcze od siebie taki krótki komentarz, że dobrze, że tym się zająłem, ponieważ kod, który kalkulował zbroję i atak wroga, powinien wyglądać tak. Wcześniej wyglądał w ten sposób. Oczywiście jakoś to wpływało na obniżenie, ale obniżało za bardzo. Może nie będę wchodził tutaj w szczegóły, co było źle, natomiast bardzo dobrze, że tym się zająłem. Teraz ten element kodu skopiuję do każdego typu broni, żeby ładna kalkulacja wykonywała się w tle i odejmowało nam życia tyle, ile powinno, żeby było adekwatnie do noszonej zbroi. WIG47, najbardziej aktywny komentator, to prawda, bardzo często zostawia mi bardzo długie wypowiedzi z sugestiami i tak dalej, bardzo fajnie. Wczoraj w zasadzie przewidział, co zamierzam dodać, ponieważ sugeruje, żebym dodał do ekranu inwentarza sylwetki postaci oraz jaką zbroję
noszą. Jak już widzieliście na pewno na przykładach, jest postać w tym dużym okienku na środku i przy zmianie zbroi postać przybiera nowe ubranie. Astral informuje mnie o 2 bugach. Nie da się przeciągnąć broni z inwentory do slotu aktywnego, jeśli jest już w nim inna broń. Wtedy powinno się podmienić i zamienić bronię z inwentarza do slotu na przykład lewej ręki. Wiesz co, wkrótce będę się temu bardziej przyglądał. Natomiast twoje drugie pytanie, a właściwie sugestia, że często przy przeładowaniu broni wystarczy, że ułamek sekundy za długo przytrzymamy lewy klawisz myszy i mamy przypadkowy strzał. Zrobiłem to w tej chwili, dodałem takie 2 oto liczniki czasu. W momencie przeładowania czekamy 1/10 sekundy i dalej 1/10 sekundy i wówczas wtedy dopiero zmienia się tryb strzału na przykład pojedynczy po przeładowaniu, także to powinno pomóc z tym problemem. Artif pyta, czy będzie port mobilny. Wiesz co, tej gry nie robię z myślą o portach mobilnych, natomiast to, co możemy wyklikać myszką, będzie działało na ekranach dotykowych. Wielu elementów na ekranie dotykowym nie otworzysz, nie wykonasz. Też zacząłem dodawać pada do gry. Można atakować, można otworzyć bodajże, o ile dobrze pamiętam, chyba inwentarz albo kartę postaci, można się poruszać w przód, w tył i na boki. Sprintem również, natomiast nie zrobiłem jeszcze celowania bronią. Także póki co nie zajmuję się tym, natomiast może wkrótce, może kiedyś, jak gra będzie skończona i faktycznie będzie miało to sens, za jakiś czas, kiedy telefony będą o wiele mocniejsze niż teraz. Także zobaczymy, jak to wyjdzie w przyszłości. Na razie nic nie obiecuję. Sierżant chce omówić sam pancerz wspomagany. Pyta się i sugeruje, czy dałoby radę dorzucić trochę technologii do tego typu pancerzy, na przykład wyświetlająca się minimapka albo sam kompas. No myślę, że to będzie możliwe, kiedy już dojdę do elementu, jakim są pancerze wspomagane. To myślę, że mogłoby się to udać, bo pancerz wspomagany jest zaawansowany technologicznie i na pewno miał takie bariery i pewnie o wiele więcej. Także pewnie tak. Tutaj Jotka pyta, czy będzie można tworzyć własne mapy i kampanie. Nie, ta gra nie będzie miała edytora poziomów. Dartomik Tech pyta, jak dobrałem się i wykorzystałem tekstury z gry. Po prostu użyłem tego oto programu. Titanium FRM Browser. Mam nadzieję, że dzisiejsze Q&A Wam się podobało. Do następnego, na razie, cześć.